Witajcie kochani! Jak wiecie, część naszych zimowych wakacji spędzamy w Egipcie. Znajdujemy się w hotelu Peak Albatros Palace w Sharm el Sheikh i teraz pokażemy Wam, jak wygląda cały tutaj obiekt, co na Was tutaj czeka, jak wygląda kuchnia i co tutaj w ogóle znajdziecie. W trakcie filmu będzie oczywiście gdzieś wstawiana mapka, żebyście mogli mniej więcej wiedzieć, w jakiej części hotelu się aktualnie znajdujemy. A teraz za mną jest tutaj główna brama wjazdowa. Tam mamy recepcję i tam będziemy się najpierw kierować. Pokażę Wam, zaczniemy od recepcji i od lobby. Ale zanim tam pójdziemy, muszę Wam jeszcze zaznaczyć, że tutaj między bramą wjazdową a wejściem do recepcji znajduje się duża część tego obiektu i pokażę Wam go troszeczkę później. Zaczniemy, tak jak mówiłam, od lobby, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że w tej części znajduje się właśnie przejście do aquaparku, możemy iść w tamtą stronę, jedna z restauracji, z centrum handlowe i do tego amfiteatr. Także ruszamy na spacer po hotelu. Oczywiście przed wejściem znajdują się tutaj zaparkowane meleksy, którymi podwożą nas panowie razem ze swoimi bagażami do pokoi, ale część pokoi jest zlokalizowana w taki sposób, że idziemy do nich pieszo. Tutaj z głównego wejścia na prawo mamy recepcję. Tutaj załatwiamy wszelkie formalności, a tuż obok recepcji znajduje się bankomat i automat do wymiany dolarów na funty egipskie. Niestety podczas naszego pobytu on nie działa. Próbowaliśmy kilka razy wymienić i się nie dało. Musieliśmy to zrobić na mieście. Nie wiem, jak jest teraz, nie sprawdzaliśmy już tego później. Tutaj mamy również punkt informacyjny. Możemy tu skorzystać z różnych wycieczek fakultatywnych, które są polecane przez pracowników tego hotelu. My osobiście wybraliśmy biura spoza. Tutaj w recepcji znajduje się właśnie za mną punkt, gdzie przychodzimy i rezerwujemy sobie stolik w restauracji à la carte, z tym, że trzeba wybrać dzień, godzinę i od razu zaznaczamy, jakie menu nas interesuje, co chcielibyśmy zjeść. Musimy już wybrać sobie gotowe dania. My na tej kolacji byliśmy, więc później Wam pokażę, jak ona wyglądała. Tutaj bezpośrednio z recepcji mamy już wejście do pierwszej restauracji. Jest to restauracja, w której my jedliśmy śniadanie tuż po wylądowaniu. Teraz zobaczycie, jak wyglądają śniadania, bo jest aktualnie pora śniadaniowa. I naturalnie tutaj mamy możliwość zjedzenia posiłku w środku, jak i również na zewnątrz. I wychodząc tędy, cały czas znajdujemy się tutaj w tej pierwszej części hotelu, tutaj przy wejściu. Na terenie hotelu znajduje się kilka restauracji. Jeżeli chodzi o lunch i kolację, to trochę się różnią, natomiast śniadania w każdej są takie same. A my teraz idziemy dalej. Tutaj na poziomie, gdzie jest recepcja, mamy nie tylko tą restaurację tutaj, gdzie możemy coś zjeść, ale także mały bar. Jest on tutaj zlokalizowany. Wieczorami zawsze można sobie tutaj przyjść i posiedzieć. Jest klimacik, tutaj również są puszczane mecze. I do tego mamy tutaj kilka stolików na tarasie z widokiem na morze. Tutaj w hotelu możemy między piętrami przemieszczać się po schodach lub windą. Pojedziemy teraz tutaj na tak jakby najwyższe drugie piętro nad recepcją. Zobaczycie z góry, jak wygląda hotel. Mamy bardzo duże lobby i na każdym piętrze właśnie znajdują się tutaj kanapy, żeby sobie odpocząć. Tutaj również mamy przejście do innych wind, aby dostać się już do swoich pokoi, ale ta część za chwilę. Teraz wracamy do tej głównej. Zjedziemy teraz na poziom 0 do lobby, ponieważ recepcja i lobby znajdują się na dwóch różnych poziomach.
I jesteśmy w lobby. Jak sami widzicie, jest bardzo duże. Tutaj na wprost mamy wyjście na zewnątrz, ale najpierw pokażę Wam bar, który znajduje się właśnie tutaj. On jest czynny codziennie przez 24 godziny na dobę. Między 15 a 18 dostaniemy tu przekąski, a między 22:45 a północą odbywa się tutaj dyskoteka. Także do tego baru o każdej porze możemy tutaj przyjść i czegoś się napić. Tutaj właśnie są serwowane przekąski w tych godzinach popołudniowych. Tutaj mamy bar. W tej części tutaj odbywa się dyskoteka i teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli chodzi o wybór alkoholi all inclusive, to są to tylko ich regionalne alkohole i wybór nie jest duży. Różnica jest taka, że w niektórych barach są różne drinki do wyboru, więc na przykład jeżeli w lobby tutaj dostaniemy mojito, przy basenach mojito nie ma. Więc to jest taka sugestia tutaj różnica, że trzeba na to zwrócić uwagę, żeby właśnie zerknąć sobie na tę karteczkę, jaki drink jest dostępny. Jak to wygląda? Tutaj mamy poziom z recepcją, tam jest ten najwyższy poziom, gdzie już byliśmy. Możemy się tu poruszać po schodach, które są z obydwu stron, jak również windą. A teraz idziemy na zewnątrz. Wychodząc z lobby mamy tutaj po lewej stronie wyświetlane mecze wieczorami, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj może właśnie spędzić czas. Tutaj znajduje się restauracja à la carte, to właśnie do niej rezerwujemy sobie wejście w recepcji. Teraz możecie zobaczyć, jak wygląda kolacja. A tutaj zobaczcie, mamy pierwsze widoki. Mam nadzieję, że na kamerze to będzie widać. I pokażę Wam teraz restaurację na dole. Schodząc tędy, już od lobby, wzdłuż tutaj restauracji à la carte w dół. Już po prawej stronie widzimy kolejną restaurację, a na wprost nas tutaj jest Sky Bar. W tym barze mamy możliwość zapalenia sobie shiszy, spędzenia tutaj wieczoru. Jest on otwarty do północy. Możemy tutaj napić się drinka, posiedzieć sobie z pięknymi widokami. Jak również są tutaj występy na żywo. Wieczorami tutaj właśnie jest taka atrakcja dla gości. Natomiast po prawej stronie mamy kolejną restaurację Soprano i tuż obok niej jeszcze jedną. Więc tutaj dwie restauracje są obok siebie, mają osobne wejścia, ale są ze sobą tutaj, można sobie siedzieć na zewnątrz, tu i tu. W tej restauracji z reguły jest najwięcej osób często. Teraz, tak jak mówiłam, jest śniadanie. Tutaj mamy z tyłu boczne wyjście, którymi dojdziemy do pokoju. Natomiast tutaj jest taras i obok wejścia do tej drugiej restauracji. I tak jak mówiłam, tutaj mamy tą drugą restaurację. Jest ona znacznie mniejsza.
ale tutaj również ma kącik dla dzieci. Natomiast w tej restauracji tam jest grill i często jest właśnie tutaj na lunch coś grillowane lub na kolację, więc teraz możecie zobaczyć, jak wygląda lunch w tych restauracjach. I pora również, żebyście zobaczyli, jak wyglądają kolacje. Po zejściu tutaj z restauracji Soprano w dół mamy już basen. Jest to basen, który jest podgrzewany zimą teraz. Przy tym basenie znajduje się bar i jeszcze zamknięty, ponieważ jest wcześnie. Później Wam pokażę, jak to wygląda, kiedy jest już otwarty. Także tutaj mamy też możliwość, żeby siedzieć sobie w basenie i pić drinka przy barze. Zobaczcie sami, teraz pójdziemy z drugiej strony. W ogóle przejdziemy wokół tego basenu, żebym mogła Wam pokazać, jak on wygląda tutaj dokładniej. Jest to taki główny basen, w sumie najwięcej osób codziennie tutaj spędza czas. Główną przyczyną tego jest to, że właśnie on jest podgrzewany. Więc jeżeli chcemy skorzystać z kąpieli, no to głównie tutaj. I to właśnie w tym basenie codziennie odbywają się różne gry, zabawy, atrakcje. I teraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. I tu już są zejścia po schodkach w dół, aby dostać się do plaży. Tam mamy już kolejny hotel. A na samą plażę pójdziemy później. Obiekt jest naprawdę duży, więc mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam jak najwięcej. Chociaż jeżeli coś pominę, a będzie to istotne, to mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzach. Oczywiście przy basenach znajdują się budki, gdzie wymieniamy swoje karty na ręczniki. Jeżeli chodzi właśnie o ręczniki, no to dostajemy przy rejestracji 2 karty i później w takiej budce zostawiamy karty, a bierzemy ręczniki i na koniec wymieniamy z powrotem na karty. Po tej stronie woda jest również podgrzewana, z tym, że ten basen przede mną jest mniejszy, płytszy, więc jest taki bardziej przystosowany do dzieci. I aktualnie znajdujemy się po drugiej stronie restauracji Soprano, która jest tutaj. Przed chwilą byliśmy tam na górze. Tam na wprost mamy przejście do recepcji, a tutaj jest kolejna restauracja Kulina
i w niej również są serwowane śniadania, lunch i obiad, kolację. Ta restauracja wygląda w ten sposób, jest malutka, ale tutaj właśnie również możemy zjeść coś. I mamy do tego rewelacyjny tutaj taras. Zobaczcie, tutaj mamy miejsce na zewnątrz, żeby sobie usiąść. I tutaj aktualnie są pieczone bułeczki, ale również są tutaj wypiekane słodkości lub ich regionalne przekąski. Z tej restauracji, z tarasu mamy tutaj widok na molo. Zaraz podejdę bliżej, to Wam pokażę. Tutaj na dole widzicie plażę i leżaczki. Mamy dwa rodzaje leżaków, tutaj zwykłe lub takie bardziej łóżka. Tam jest molo. I tutaj właśnie możemy przejść wokół całość. Ale my teraz zejdziemy tutaj na dół, ponieważ tu na dole przy plaży jest kolejna restauracja, w której są serwowane również przekąski do godziny 17. Także teraz idziemy na dół. Od restauracji Kulina tutaj możemy przejść w górę do recepcji, ale my schodzimy jeszcze niżej, na kolejny poziom, do tej właśnie małej restauracji przy plaży. I teraz możecie zobaczyć, jakie przekąski dostępne są tutaj w godzinach popołudniowych. A teraz ruszamy w część, która wydaje mi się, że najbardziej zainteresuje najmłodszych, czyli do aquaparku i do strefy dziecięcej. Jest tutaj również spa i siłownia, które też Wam zaraz pokażę. To wszystko znajduje się mniej więcej obok siebie i jest to w drugiej części hotelu, bardziej tam przy recepcji od drugiej strony, więc mamy kawałek, żeby teraz przejść. A teraz tutaj właśnie w tej części mamy kolejny mały basen i jest on zlokalizowany tutaj bardzo blisko pomostu. Zobaczcie, mamy tutaj basen, leżaki i bar. I my sobie wejdziemy tutaj właśnie obok niego do góry już, ponieważ tam zaraz kończy się nasz hotel i zaczyna już kolejny, więc po prostu przejdziemy tędy. Trzeba zaznaczyć, że oprócz samych mapek to właśnie często mamy tutaj już takie tabliczki wystawione razem z informacjami, w którą stronę, gdzie powinniśmy się kierować, gdzie znajdziemy to, co nas interesuje. A teraz wspinamy się pod górkę. Jeśli chodzi o przejście od pokoi, które znajdują się przy aquaparku do morza, no to jest kawałeczek. Może nie jest to jakaś bardzo daleka odległość, ale jest to wspinaczka pod górkę w drodze powrotnej, więc również o tym trzeba pamiętać. My mamy pokój 7257, znajduje się on z drugiej strony. Plusem pokoju, który my mamy, jest to, że jeżeli byłaby ładna pogoda i byłoby to lato, to mielibyśmy basen tuż po wyjściu z pokoju. Niestety jest on niepodgrzewany, więc z niego nie korzystamy. Pokoje powyżej około 7000 są zlokalizowane właśnie w bardzo dobrej części, ponieważ mamy wszędzie blisko, ale mamy również ciszej spokój. Bardziej słychać muzykę z hotelu obok niż z naszego, więc wieczorami możemy sobie spokojnie odpoczywać. Także teraz idziemy dalej. Przy pokojach 1300 mniej więcej w tej lokalizacji również mamy taki malutki basen tutaj. Chciałam Wam tutaj zaznaczyć, że takie małe baseny są pochowane po różnych częściach tego hotelu. Także jeżeli ktoś chciałby być przy aquaparku, ponieważ ma dzieci i bardziej by mu taka część odpowiadała, no to pokoje w granicach 1100, 1200, tutaj około 1000 to są właśnie zlokalizowane najbliżej aquaparku i najbliżej klubu dla dzieci. Ale aktualnie po drugiej stronie trwa jakaś budowa, więc jest tutaj dosyć głośno w tym momencie. Natomiast tutaj mamy mały plac zabaw i do tego klub dla dzieci. Zaraz Wam pokażę, jak on wygląda w środku. Jest czynny od 10 do 22, odbywają się tu różne animacje dla dzieci. Zobaczcie, tak wygląda tutaj właśnie klubik dla dzieci.
Tutaj mamy drugą salę, więc tutaj maluchy na pewno znajdą dla siebie różne atrakcje. Co wieczór odbywa się również mini disco dla dzieci w amfiteatrze. Tutaj Wam pokażę później przebitki z tego. Teraz tak, wychodząc z Tukana wystarczy, że skierujemy się w prawo i dojdziemy do aquaparku. Tak jak wspominałam, pokoje w granicach 1100-1200 są tutaj w tej części. Mamy tutaj wodny plac zabaw dla mniejszych dzieci, jak również duże zjeżdżalnie. Teraz jeszcze panowie tutaj sobie sprzątają. Mamy 3 tutaj takie kręcone, plus te 3 proste ślizgi. Do tego właśnie można sobie tutaj usiąść przy stoliczkach i oczywiście mały wodny plac zabaw dla najmłodszych. I tu jeszcze jeden dla takich i jeszcze mniejszych maluszków. I teraz tak, ważnym faktem jest to, że aktualnie znajdujemy się przy aquaparku, a tuż przy nim znajduje się spa. Spa jest dodatkowo płatne, oferują różne masaże, sauny, więc tutaj jest już, jeżeli chodzi o ceny, no to kwestia indywidualna, ponieważ mają różne pakiety. Trzeba z nimi tutaj negocjować oczywiście cenę. Jak leżymy sobie na leżaczkach, to panowie chodzą i cały czas namawiają na to, zapraszają. I tutaj są na wprost spa, pokoje numer 4000. Tak, tu już są pokoje powyżej 4000 o numerkach, więc jeżeli ktoś chciałby być centralnie na wprost spa, no to pokoje 4000 powyżej. Mam nadzieję, że uda mi się wejść do środka, ponieważ tu jest też siłownia. O, zobaczcie, tutaj mamy spa. A po prawej stronie wystarczy, że przejdziemy i wejdziemy na siłownię. Siłownia nie jest zbyt duża, jak sami widzieliście, ale myślę, że jeżeli ktoś chce skorzystać, to na pewno znajdzie jakiś odpowiedni dla siebie sprzęt. I teraz ważnym faktem jest to, że jesteśmy w części ponownie przed hotelem. Tutaj już na wprost mnie, jak sobie idę, mamy bramę główną wjazdową, tam po tej stronie. Więc tutaj można sobie wokół spacerować. Widzieliście restauracje, które są w środkowej części budynku, ale tutaj przy spa, przed wejściem do recepcji, tutaj przed tym głównym wejściem, zobaczcie, tam mamy główne wejście do hotelu, a tutaj znajduje się kolejna restauracja i jest to restauracja, która serwuje późne śniadania, czyli do godziny 11 możemy tutaj zjeść śniadanie, jak również późne kolacje, bo do 24 możemy tutaj również coś zjeść, więc to jest jedyna restauracja, w której zjemy coś w takich niestandardowych godzinach, tylko i wyłącznie tutaj. I z niej tutaj również mamy wyjście na zewnątrz. Znajduje się przy niej mały basen. Tutaj mamy właśnie stoliczki, zarówno w środku, jak i z widokiem na basen. A teraz, skoro jesteśmy już ponownie przed hotelem, pokażę Wam amfiteatr, gdzie odbywają się wieczorne animacje, jak również małe centrum handlowe, które tutaj jest, ale jest naprawdę bardzo małe, a ceny są dość wysokie w porównaniu z tym, gdybyśmy pojechali na zakupy na miasto. Tutaj już byliśmy wcześniej właśnie przy tej restauracji, ponieważ jest to restauracja, która znajduje się w lobby. Tak jak mówiłam, główne wejście, brama wjazdowa i tutaj przejście do amfiteatru. Tuż obok również mały plac zabaw dla dzieci i drugi klub. Do niego też za chwilę zajrzymy. Natomiast tutaj mamy całą tablicę z rozpisanymi atrakcjami, co czeka na nas tutaj wieczorami. O godzinie 20, 20:15 są atrakcje dla dzieci, o 21 różne występy
No i później o 21:30 czasami mamy karaoke, czasami mamy właśnie, już mieliśmy białą imprezę, a tak wygląda amfiteatr. Mamy tutaj mnóstwo miejsc siedzących, więc nie było jeszcze z tym problemu, żebyśmy nie mieli miejsca, jak przychodziliśmy tu wieczorami. I tutaj również właśnie jest mały bar, więc podczas pobytu tutaj wieczornego również można napić się drinka. A teraz zobaczycie, jak wyglądają tutaj wieczorne atrakcje. And start to clap, clap, clap. Let's go! Andiamo, andiamo, dai, dai, dai! Bravo! Dietro, back, 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 back! Ok, giù, 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 giù! Everybody, the music. Natomiast tutaj mamy klub dla dzieci Alba. Jest jeszcze zamknięty, więc Wam nie pokażę, jak on wygląda w środku niestety. Szkoda, może uda mi się to później nagrać. Czynny jest od godziny 10 do 13 i od 15 do 18. I tutaj mamy rozpiskę właśnie, co czeka tutaj na maluchy. Więc tego klubu dla dzieci w środku Wam nie pokażę, ponieważ raczej nie uda mi się trafić o tej godzinie, w której on jest czynny, ponieważ jest to tylko 2 razy w ciągu dnia, więc raczej nie uda mi się tak trafić, żebym mogła tam wejść. Tutaj jeszcze atrakcją dla gości jest minigolf, zlokalizowany przy głównym wjeździe i również korty tenisowe. Nie wiem, jaka jest cena, ale są one tutaj właśnie przy amfiteatrze. Tutaj również cały czas stoi sobie pan, który zachęca do tego, żeby zamówić sobie taksówkę. Jeżeli chodzi o ceny, no to nam na Old Market powiedział $25 w 2 strony, z czego już wiemy, że lepiej jest zainstalować sobie aplikację InDrive, o której będziemy wspominali w innym filmie, takim podsumowującym Charmen, z takimi krótkimi informacjami, co warto wiedzieć. I właśnie przez tą aplikację jest zdecydowanie taniej, więc warto na to zwrócić uwagę. A my jesteśmy przy centrum handlowym. Nie jest ono duże, mamy tutaj dosłownie kilka sklepików z pamiątkami, jeden z odzieżą, z torebkami. Naturalnie znajdziemy tutaj perfumy, olejki do masażu. Możemy tu zakupić obrazy, dywany. Mamy tutaj również jeden sklepik i tutaj zaraz obok jest apteka i na tym kończy się ta część hotelu. Teraz o tej porze jest tutaj pusto, wszystko jest jeszcze zamknięte, więc teraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda wieczorem, kiedy to wszystko tętni życiem. Skoro jesteśmy ponownie w recepcji, to teraz kierujemy się do naszego pokoju. Pokażę Wam tutaj drugie przejście. Od recepcji wystarczy, że wejdziemy tutaj koło toalet i mamy przejście już do niektórych pokoi, a my idziemy do windy. Aby dostać się do naszego pokoju, musimy zjechać na poziom -1. Jest to poziom właśnie, na którym zlokalizowane są restauracje, m.in. Soprano, koło której zaraz będziemy przechodzić. Dosłownie krótki spacerek dzieli nas od naszego pokoju. I tak jak Wam wspominałam, w restauracji Soprano tutaj mamy drugie wejście z drugiej strony. I tak, tu jest Soprano, a tutaj druga restauracja. Są one obok siebie, ale na zewnątrz mamy te stoliki w sumie bardzo blisko siebie, więc można się przemieszczać z jednej restauracji do drugiej. I tak, śniadanie mamy od 7 do 10, lunch mamy od 12:30 do 14:30 i kolację od 18:30 do 21:00. I jedynie
i jedynie w tej jednej restauracji przed hotelem, tam możemy zjeść późne śniadanie i późną kolację. Należy o tym pamiętać, bo nie ma szans, żebyśmy tutaj w innych tych restauracjach wokół znaleźli cokolwiek o tych późnych porach. Tutaj tylko do 21 i wychodząc, tu mamy przejście i tam jest właśnie drugie wejście do restauracji Soprano, to główne, tam gdzie byliśmy, a my kierujemy się do pokoju. Tutaj Wam gdzieś dorzucę mapkę, żebyście wiedzieli, w której części hotelu są pokoje powyżej 7000. I teraz zobaczcie, jak wygląda nasz pokój. Tutaj na wejściu mamy bardzo dużą szafę z przesuwanymi drzwiami. Do tego oczywiście sejf, tutaj wieszaki, półki. Po tej stronie mamy łazienkę, toaleta, umywalka, kosmetyki. Tutaj mamy prysznic. Tak to wygląda. Łazienka jest bardzo duża. A teraz Wam pokażę sypialnię. Tu mamy telewizor, meble. No i oczywiście tutaj duże podwójne łóżko. Tutaj znajduje się mała lodówka, czajnik, możemy sobie zrobić kawę, do tego mamy wodę. I taki mamy widok tutaj z balkonu na basen. Niestety woda jest w nim zimna, więc z niego nie korzystamy. W ogóle praktycznie nie widzimy tutaj żadnych osób, które by siedziały w tym basenie. Tam na wprost jest przejście do pokojów 8000, no i już plaża, na którą właśnie teraz pójdziemy. Schodząc na plażę tutaj od strony hotelu Sunrise, jako pierwsze mamy właśnie centrum nurkowania. I tutaj właśnie możemy sobie zakupić nurkowanie. Tutaj oczywiście otrzymujemy stroje i wszystkie potrzebne elementy. Tak to wygląda. A na wprost mamy tutaj już plażę. Zaraz Wam pokażemy, jak tutaj przy centrum nurkowania na dole wygląda bar przy plaży. Jest to pierwszy bar tutaj od strony hotelu Sunrise. Tutaj mamy bar, gdzie możemy się czegoś napić, krzesełka i do tego tu już właśnie jako atrakcja huśtawka, takie kosze, plus do tego leżaczki. Tutaj w pierwszej linii brzegowej pokoje to są pokoje powyżej 8000. Jeżeli ktoś chciałby pokój tutaj przy samej plaży z widokiem na morze, no to powyżej 8000 trzeba mieć numerek. A my tutaj wzdłuż centrum nurkowania idziemy dalej. Jedną z atrakcji tu przy hotelu jest właśnie ten banan, plus do tego jeszcze kanapa. Kanapa jest chyba teraz jeszcze w wodzie. Tam później pójdziemy na pomost, to zobaczymy, jak to wygląda. Cały czas przez plażę jest bardzo dużo leżaków, więc sądzę, że nie ma tutaj problemu z tym, żeby znaleźć odpowiednie miejsce dla siebie. Leżaki są podwójne i pojedyncze w zależności od miejsca. Tutaj zobaczcie sami, są też takie właśnie łóżka z daszkiem, więc wybór jest bardzo duży. Tu jest również taki duży namiot na środku. Pod nim także są łóżka i leżaki. A więc tak, tu jest restauracja, gdzie można zjeść sobie przekąski, takie właśnie do godziny 17. Tutaj jak pójdziemy do góry, to dojdziemy do recepcji, do głównego lobby. A my kierujemy się tutaj w dół na molo. I tutaj pokoje po lewej stronie właśnie to są pokoje powyżej 3000. Jeżeli ktoś by chciał mieć taki widok tutaj na pomost, na plażę, przy boiskach do siatkówki, no to musi rezerwować pokój w numerkach od 3000 w górę. Na plaży również organizowane są atrakcje dla gości. Tym razem będziecie mogli zobaczyć, jak wyglądała piana party. I tutaj również jest budka z ręcznikami, leżaczki i idziemy bezpośrednio już na molo. Musimy tutaj zwrócić Waszą uwagę na to, że molo jest w nocy zamknięte. Wejście jest tutaj dostępne od godziny 8 rano do zachodu słońca. W pozostałych godzinach tutaj nie ma wejścia.
Jak sami widzicie, tutaj są wszędzie leżaczki, parasolki. Tutaj te kremowo-niebieskie parasolki, to wszystkie są właśnie od hotelu, w którym my się znajdujemy. Po tej stronie również jest kilka takich miejsc, gdzie można się rozłożyć na leżaczkach, ale dużą część miejsca teraz zajmuje tutaj namiot, w którym była impreza sylwestrowa. Na końcu molo jest zejście i tutaj można sobie snurkować. Oczywiście na molo są tutaj dostępne kamizelki, jeżeli ktoś by chciał, to może tutaj skorzystać i sobie wypożyczyć, wziąć po prostu jedną z nich i jak skończy używać, to odłożyć. Tutaj jest właśnie miejsce, gdzie można sobie snurkować z jednej i również z drugiej strony też jest wyznaczone. Zaraz przejdziemy tu na sam koniec. Tutaj są właśnie kamizelki. I widzicie tutaj też cały sprzęt do nurkowania. Oczywiście tutaj na pomoście znajduje się również ratownik. Tak samo tam dalej właśnie na bojkach sobie siedzi jeden ratownik z jednej strony. Tutaj z drugiej strony mamy drugiego, więc jest naprawdę bezpiecznie. Tutaj osoby są cały czas pilnowane, w razie gdyby coś się działo. My raczej dzisiaj odpuszczamy tutaj snurkowanie przy pomoście, ponieważ wieje dosyć mocno i nie jest przyjemnie, jak się wyjdzie właśnie z wody, więc my sobie to odpuszczamy i idziemy na basen. Już wiecie, jak wygląda cały hotel i co na Was tutaj czeka. Mam nadzieję, że pokazałam Wam w tym filmie wszystkie najważniejsze punkty i to, co możecie tutaj znaleźć. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz. Zachęcamy Was również do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!